Pasażerowie wyciągali do mnie ręce i chwytali mnie, kiedy ich mijałam, a ja łapałam ich za ręce. Im bliżej byłam wyrwy w kadłubie, tym silniejszy stawał się wiatr. Nie wiedziałam, czy gdybym ich puściła, nadal zostałabym w samolocie. I nie zamierzałam tego sprawdzać. Hawajski cud. Lądowanie bez dachu Boeinga 737-297 Aloha Airlines. Niedzielne popołudnie na Hawajach 24 kwietnia 1988 roku było pięknym, spokojnym i trochę leniwym dniem. Turyści robili zdjęcia i przechadzali się nieśpiesznie, mieszkańcy odpoczywali od swoich rutynowych obowiązków, a pasażerowie krótkiego lotu między hawajskimi wyspami zajmowali właśnie miejsca w Boeingu 737-297 linii Aloha Airlines. Dla załogi samolotu był to kolejny rutynowy kurs. Krótki, dobrze znany i z pozoru całkowicie bezpieczny. Samolot wystartował bez najmniejszych problemów, a na pokładzie panowała spokojna atmosfera. Część pasażerów przez okna podziwiała ocean, inni rozmawiali albo po prostu odpoczywali. I wtedy w jednej chwili wszystko się zmieniło. Ciszę przerwał nagły świst, maszyną gwałtownie zatrzęsło, a ludzie momentalnie zaczęli krzyczeć. Samolot znajdował się tysiące metrów nad oceanem i sytuacja z każdą sekundą coraz bardziej wymykała się spod kontroli. Tymczasem pilotom przez kilka chwil w ogóle trudno było zrozumieć, co tak naprawdę się stało. A to, co się wydarzyło podczas lotu Aloha Airlines 243, do dziś uznawane jest za jeden z najbardziej niezwykłych incydentów w historii lotnictwa. Historia ta nie tylko wstrząsnęła światem, ale również na zawsze zmieniła sposób kontrolowania samolotów pasażerskich. Posłuchajcie zatem, co tak naprawdę stało się na hawajskim niebie tamtego kwietniowego popołudnia. Zapraszamy Was do obejrzenia. I z góry dziękujemy za wszystkie lajki, komentarze i udostępnienia, które sprawiają, że ten materiał dociera szerzej. A jeżeli zechcecie wspomóc rozwój kanału, możecie wesprzeć nas na patronite.pl. Dziękujemy. Tło wydarzeń. Aloha Airlines i hawajskie niebo. Żeby dobrze zrozumieć, co właściwie się wydarzyło, warto najpierw poznać miejsce oraz linię lotniczą, która je obsługiwała. Hawaje to nie jest jeden kawałek lądu, lecz archipelag wysp, w tym 8 głównych, rozrzuconych na przestrzeni około 600 km. Dla mieszkańców samolot to nie jest luksus, a coś w rodzaju autobusu. Zwykła codzienność. Aloha Airlines istniała od 1946 roku, a jej pomarańczowo-białe maszyny, m.in. Boeingi 737-297, były tak nieodłącznym elementem hawajskiego krajobrazu jak palmy i surfing. Linia obsługiwała krótkie trasy między wyspami Honolulu, Maui, Hilo oraz Kauai. Samolot biorący udział w opisywanej katastrofie, zarejestrowany jako N73711, nosił dumną nazwę Queen Liliuokalani, nawiązującą do ostatniej hawajskiej monarchini. W chwili wypadku miał za sobą wylatanych 35 496 godzin lotu, co przekładało się mniej więcej na 19 lat pracy, w większości złożonej z odcinków krótszych niż godzina. I tu właśnie leżało sedno problemu. Krótkie loty oznaczały częste starty i lądowania, a każdy start i lądowanie to jeden cykl ciśnieniowania kadłuba, czyli procesu zwiększania i późniejszego zmniejszania różnicy ciśnień między wnętrzem samolotu a otaczającym go powietrzem. W czasie tej procedury kadłub za każdym razem minimalnie się rozciąga i pracuje. I tak tysiące razy. Boeing zaprojektował model 737-297 z myślą o 75 000 takich cykli przez cały okres eksploatacji. Ale niestety, ze względu na wspomniane wyżej częste loty na bardzo krótkich trasach, samolot Aloha Airlines przed późniejszą katastrofą wylatał 89 680 cykli.
Pomimo że nie każdy cykl był pełny, ponieważ nie każdy lot oznaczał osiągnięcie maksymalnej wysokości i pełnej różnicy ciśnień, to i tak maszyna należała do najbardziej eksploatowanych Boeingów 737 na świecie. W chwili katastrofy zajmowała pod tym względem drugie miejsce, ustępując jedynie innemu samolotowi Aloha Airlines o numerze N737-12, który przekroczył granicę 90 000 cykli. Dzień wypadku. Poranek i 6 poprzednich lotów. 28 kwietnia 1988 roku był dniem jak każdy inny. Pogoda, jak na Hawaje przystało, była słoneczna i nic nie zapowiadało żadnych niespodziewanych wydarzeń. Samolot Queen Lilo Kalani stał na międzynarodowym lotnisku Hilo gotowy do startu. Wcześniej tego samego dnia odbył już 6 krótkich lotów między wyspami i mimo że w ich trakcie nie wydarzyło się nic szczególnego, to teraz zdarzył się jeden niepokojący moment, który jednak przeszedł niezauważony. Stało się to podczas odprawy przed feralnym lotem 243 z Hilo do Honolulu. Pasażerka Gail Yamamoto, wsiadając na pokład, zauważyła coś przy drzwiach wejściowych. Podłużna rysa w poszyciu kadłuba. Zastanowiła się nawet, czy jest to normalny widok, ale ostatecznie stwierdziła, że to zapewne nic takiego i nie chcąc bez potrzeby zawracać nikomu głowy, weszła na pokład i spokojnie zajęła swoje miejsce. Oczywiście nie jest to historia o błędzie przypadkowej pasażerki, ponieważ to nie do niej należała obsługa, konserwacja czy też kontrola maszyny. Jednak warto odnotować, jak niepokojąco działa ludzka natura. Ludzie często ignorują subtelne sygnały, wybierając chwilowy i pozorny spokój zamiast reakcji, jakby bojąc się, że samą myślą czy słowem wywołają jakieś nieszczęście. A niekiedy także wstydząc się siać zbędną być może panikę. W przypadku omawianej katastrofy ta krótka chwila zawahania wkrótce niestety okazała się mieć bardzo złe konsekwencje, a przy innej, ostatecznej decyzji mogła oszczędzić życie i zdrowie wielu ludzi. Oprócz Gail Yamamoto na pokładzie znalazło się 89 innych pasażerów oraz 5 członków załogi. Łącznie 95 osób. W kabinie pilotów znajdowały się 3 osoby. Kapitan Robert Schornsteimer, doświadczony pilot mający 8,5 tysiąca godzin lotu na koncie, pierwsza oficer Madeleine Mimi Tompkins, również z podobną liczbą 8 tysięcy godzin lotu, oraz lecący jako pasażer na miejscu obserwatora, jumpseat, kontroler ruchu lotniczego. Załogę uzupełniały 3 doświadczone stewardesy. Jedną z nich była bardzo lubiana zarówno wśród pasażerów, jak i współpracowników szefowa pokładu Clarabelle C.B. Lansing. Jedna z pierwszych stewardes zatrudnionych w Aloha Airlines, mająca 37-letnie doświadczenie i to nie tylko w samolotach, ponieważ występowała nawet w reklamach linii lotniczych. Jeden z pasażerów, który co tydzień latał na trasie Honolulu-Maui, powiedział o niej: była bardzo sympatyczna. Przypominała stewardesy z najwyższej półki, jakie można spotkać na największych liniach lotniczych. C.B. Lansing miała też doskonały zespół, który ją wspierał. Jane Sato Tomite oraz Michelle Hondę, które dla Aloha Airlines pracowały od 14 lat. Samolot wystartował z lotniska Hilo w kierunku Honolulu o godzinie 13:25 czasu hawajskiego i do celu miał około 35 minut lotu, co dla tak doświadczonej załogi było najzwyklejszą rutyną. Katastrofa. 13 minut grozy. O godzinie 13:44 samolot osiągnął pułap przelotowy 24 000 stóp, 7300 metrów i wyrównał lot. Załoga szybko zabrała się do pracy, zapewniając obsługę pokładową i choć lampka Fasten Seatbelts wciąż się świeciła, co jest standardem na tak krótkich trasach, stewardesy zaczęły serwować napoje. I w tym momencie, o godzinie 13:48, nagle doszło do sytuacji, która z trudem przyszłaby do głowy nawet scenarzyście filmu katastroficznego. Doszło do tzw. eksplozywnej dekompresji, w wyniku której zerwana została duża część poszycia samolotu.
Michelle Honda w jednej chwili została powalona na ziemię, natomiast Clarabelle Lansing najzwyczajniej zniknęła. Podmuch ciśnienia wyrzucił ją z kabiny z prędkością błyskawicy, kiedy to w momencie eksplozji stała na wysokości 5. rzędu i podawała drinki. Jeden z pasażerów tak opisał ten moment. Ona właśnie podawała mojej żonie napój. Zatrzymała się i powiedziała nam, że to ostatnia szansa. Będziemy schodzić. A potem zniknęła. Ich dłonie ledwo się zetknęły, kiedy to się stało. Clarabelle Lansing miała 58 lat. Jej ciała, mimo trwających 3 dni poszukiwań, nigdy nie odnaleziono. W ułamku sekundy pęknięcia przy złączu zakładkowym S10L, kilka centymetrów za lewymi drzwiami wejściowymi, rozerwały się jak napięta struna. Pęknięcie, które przebiegało w górę kadłuba, przez dach i następnie w dół po drugiej stronie, spowodowało oderwanie pasa poszycia o długości 5,6 metra, obejmującego rzędy od 1 do 6 po lewej i prawej stronie. Pasażerowie tych rzędów siedzieli teraz na otwartym powietrzu, bez ścian i dachu i tylko pasy bezpieczeństwa trzymały ich w fotelach. Pierwsza oficer, która w momencie zdarzenia pilotowała samolot, zeznawała później, że jej głowa nagle została szarpnięta do tyłu, a w kokpicie latały różne odłamki, w tym kawałki szarej izolacji. Kapitan Schornsteimer mówił natomiast, że zauważył, iż brakuje drzwi wejściowych do kabiny, a w miejscu, gdzie był kiedyś sufit 1. klasy, było błękitne niebo. Mimo to szybko przejął stery i wtedy poczuł, że się poluzowały, a samolot przechyla się lekko w lewo i w prawo. Natychmiast rozpoczął zniżanie do pułapu, na którym możliwe było normalne oddychanie. Wiedział, że pasażerowie z uszkodzonych rzędów nie mają masek tlenowych. Początkowo dookoła było bardzo głośno, dlatego piloci porozumiewali się na migi. Pierwsza oficer ustawiła w transponderze kod alarmowy 7700 i próbowała poinformować kontrolę lotów, że samolot kieruje się awaryjnie na Maui. Problem polegał na tym, że ze względu na ogromny hałas nie była w stanie usłyszeć żadnej odpowiedzi przez radio, a nawet nie miała pewności, czy jej komunikat w ogóle dotarł do kontrolerów. I rzeczywiście Centrum Kontroli w Honolulu pierwszej transmisji nie odebrało, ale kontrolerzy zmianę kodu transpondera na 7700, jednoznacznie oznaczającą sytuację awaryjną, zauważyli jednak na radarze. Dlatego od godziny 13:48 i 15 sekund sami wielokrotnie, choć wciąż bezskutecznie, próbowali nawiązać łączność z lotem 243. Ostatecznie, kiedy samolot zniżył się już do około 14 000 stóp, pierwszej oficer udało się przełączyć radio na częstotliwość wieży lotniska na Maui i o godzinie 13:48 i 35 sekund załoga poinformowała wieżę o gwałtownej dekompresji, ogłosiła stan wyjątkowy i poprosiła o przygotowanie służb ratunkowych. Jednak komunikacja nadal była utrudniona. Maui Tower, Aloha 243, we're in dock for landing. Descending out of 13 and we have rapid we are pressurized, declaring an emergency. Hello, 243, clear your position. Request current into Maui for landing, request the equipment. 243, the equipment is on the roll. Plan straight in runway 2, and I'll keep you advised on any wind change. Aby ułatwić identyfikację samolotu na radarze i przekazać informację o sytuacji awaryjnej innym kontrolerom, wieża poleciła zmianę kodu transpondera na kod sektora Maui. Załoga, kontynuując lot, wykonała polecenie. O godzinie 13:50 i 58 sekund kontroler poprosił pilotów o przejście na częstotliwość kontroli zbliżania. Choć załoga potwierdziła odbiór komunikatu, nadal nadawała na częstotliwości wieży. W kokpicie panował ogromny hałas, a piloci byli całkowicie skupieni na utrzymaniu kontroli nad uszkodzonym samolotem. O godzinie 13:53 pierwsza oficer przekazała kontrolerowi niepokojącą wiadomość. We're going to need assistance. We cannot communicate with the flight attendants. We'll need assistance for the passengers when we land. Okay, I understand you're going to need an ambulance, is that correct? Affirmative. Hello, 243, can you give me your souls on board and your fuel on board? We, 86 plus 5 crew members. Roger
passenger. How many do you think are injured? We have no idea. We cannot communicate with our flight attendants. Okay, we'll have ambulance on the way. Okay, Rzeczywiście, ze względu na uszkodzenie interkomu pokładowego, personel pokładowy nie mógł się skontaktować z pilotami, a do tego obie stewardesy, które pozostały na pokładzie, były w bardzo trudnym położeniu. Michelle Honda później opowiadała, że po dojściu do siebie po upadku zauważyła, że w powietrzu latały kawałki papieru, włókna szklanego i azbestu. Wszystko było jakby białe, dlatego porównuję to do śnieżycy, chociaż wcale nie było zimno. Mimo doznanego szoku, instynktownie chwyciła się mocowania foteli. Szkolenie, które przeszła, podpowiadało jej, że doszło do dekompresji. Wiedziała, że musi utrzymywać płytki oddech, aby nie zemdleć. Było to tym bardziej istotne, ponieważ zdawała sobie sprawę, że ma pod opieką 90 przerażonych pasażerów. Szybko wzięła się w garść i zaczęła się czołgać wzdłuż siedzeń, mówiąc pasażerom, aby założyli kamizelki ratunkowe. Był to nadludzki wysiłek, ponieważ wiatr, który dostawał się do wnętrza, był bardzo silny. Michelle Honda nie mogła przy tym liczyć na pomoc koleżanki, ponieważ znajdująca się na wysokości drugiego rzędu, w najbardziej uszkodzonej części samolotu, Jane Sato Tomita była nieprzytomna i dość mocno krwawiła. O tej sytuacji Michelle Honda mówiła później w taki sposób. Kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy, pomyślałam, że nie żyje. Była tuż nad krawędzią dziury. Jej głowa była rozcięta z tyłu, a ona sama znajdowała się pod gruzami. Moją główną myślą było zabranie Jane na tył samolotu. Próbowałam ją przesunąć i zaciągnąć z powrotem, ale nie udało mi się. Ostatecznie na prośbę Michelle, Sato Tomita została przytrzymana przez pasażerów, dzięki czemu uniknęła podobnej śmierci jak C.B. Lansing. Michelle Honda była tak skupiona na wykonywaniu swoich zadań, że początkowo zupełnie się nie zastanowiła, czy wszystko w porządku jest z pilotami. I dopiero kiedy jeden z pasażerów, nie mogący dostrzec kabiny pilotów, zapytał ją, czy oni nadal tam są, ogarnął ją potworny lęk. Dotarło do niej, że przecież na skutek dekompresji mogli zostać wyssani z kabiny. Dlatego natychmiast przeczołgała się na tył samolotu i spróbowała połączyć się z kabiną pilotów. W słuchawce była jednak tylko głucha cisza. Interkom, jak już wiemy, nie działał. A kiedy jeszcze nagle zobaczyła w oddali Maui, zaczęła mieć wrażenie, że za chwilę wlecą wprost na wyspę i się rozbiją. Jednak w tym momencie poczuła, że samolot zaczyna skręcać w prawo i wtedy z ulgą zdała sobie sprawę, że ktoś jednak czuwa nad lotem samolotu. Tymczasem piloci z pełną determinacją walczyli, aby bezpiecznie sprowadzić maszynę na ziemię. Kiedy zbliżyli się do wysokości około 10 000 stóp, kapitan zaczął stopniowo zmniejszać prędkość i przygotowywać się do podejścia. Schował hamulce aerodynamiczne, zdjął maskę tlenową i rozpoczął łagodny zakręt w kierunku pasa startowego 02 na lotnisku Maui. Teraz, przy prędkości około 210 węzłów, hałas w kokpicie znacząco się zmniejszył, a to pomogło załodze już swobodnie komunikować się głosowo. Piloci wysunęli klapy najpierw do położenia 1, a następnie do 5, ale niestety próba ich dalszego wychylenia powodowała pogorszenie sterowności samolotu, stąd kapitan zdecydował się pozostać przy tej konfiguracji aż do lądowania. Zauważył także, iż poniżej około 170 węzłów maszyna staje się trudniejsza do opanowania, dlatego prędkość podejścia i lądowania ustalił na poziomie około 170 węzłów IAS. Wówczas pierwsza oficer po raz kolejny spróbowała nawiązać kontakt z personelem pokładowym, wciąż jednak nie otrzymując żadnej odpowiedzi. Mimo to kapitan zarządził wypuszczenie podwozia. Podwozie główne wysunęło się i zablokowało prawidłowo, jednak nie zapaliła się kontrolka potwierdzająca wypuszczenie przedniego podwozia. Wtedy podjęto próbę awaryjnego ręcznego wysunięcia podwozia, ale zielony sygnał oznaczający zablokowanie nadal nie świecił. Niewątpliwym pocieszeniem było to, że równocześnie nie uruchomił się ostrzegający o niebezpiecznym stanie podwozia czerwony sygnalizator, więc po kolejnej nieudanej próbie osiągnięcia zielonej sygnalizacji mechanizm pozostawiono w pozycji down, ostatecznie kończąc procedurę ręcznego wypuszczenia.
Później kapitan stwierdził, że nie skorzystano z wizjera sprawdzającego blokadę przedniego podwozia, ponieważ miejsce obserwacyjne w kokpicie było zajęte przez lecącego z nimi w kabinie kontrolera ruchu lotniczego, a ponadto priorytetem było natychmiastowe lądowanie. O 13:55:05 pierwsza oficer poinformowała wieżę, że przednie podwozie najprawdopodobniej się nie wysunęło, a minutę później załoga poprosiła o pełne wsparcie służb ratunkowych dostępnych na lotnisku. Tyle, że to wcale nie był jeszcze koniec nieprzewidzianych zdarzeń podczas tych nieustannych zmagań o bezpieczne wylądowanie. Po tym jak podczas zwiększania mocy silników w trakcie podejścia kapitan wyczuł nagle nietypowe odchylenie toru lotu, okazało się, że na skutek zassanych elementów poszycia oderwanych w czasie dekompresji, lewy silnik został uszkodzony i przestał działać. Ostatecznie na szczęście załodze udało się ustabilizować zniżanie, choć mimo to kapitan później wspominał, że samolot lekko drżał, delikatnie się kołysał i sprawiał wrażenie sprężystego. Wreszcie o godzinie 13:58:45 feralny Boeing 737 bez dachu z połamanymi poprzecznymi dźwigarami podłogowymi, na jednym silniku i bez pewności, czy przednie podwozie jest wysunięte, dotknął pasa lotniska Kahului na wyspie Maui. Kapitan stwierdził później, że udało mu się wykonać normalne przyziemienie i bezpieczne wyhamowanie samolotu po lądowaniu. Po wylądowaniu. Po udanym przyziemieniu Michelle Honda z pomocą innej stewardesy lecącej prywatnie feralnym lotem Amy Jones Brown zaczęły pomagać pasażerom opuścić samolot za pomocą zjeżdżalni awaryjnej. Widok ludzi w samolocie był przerażający. Pasażerowie siedzący najbliżej wyrwy byli cali pokrwawieni w wyniku ran odniesionych przez latające w czasie lotu odłamki, a poważnie ranna była również stewardesa Jane Sato Tomita. Do wszystkich dotarło wówczas także, że szefowa pokładu Clarabelle C.B. Lansing nie żyje. 65 z pozostałych 94 osób znajdujących się na pokładzie było rannych, w tym 8 poważnie. Port lotniczy na Maui nie był przygotowany na taką sytuację, a na całej wyspie były w sumie jedynie 2 karetki. W tej sytuacji kontrola ruchu lotniczego skontaktowała się z położoną niecałe 5 km od lotniska firmą turystyczną Akamai Tours, dzięki której ranni zostali przewiezieni do szpitala w busach turystycznych, za kierownicami których zasiedli ochotnicy, personel biurowy i mechanicy. Proces ewakuacji przebiegł dosyć sprawnie i dosyć szybko wszyscy otrzymali należytą opiekę. I tu trzeba odnotować postawę Michelle Hondy, która od samego początku nieszczęsnej katastrofy wykazała się niezwykłym heroizmem w opiece nad pasażerami. Sama, będąc ranną, ryzykowała życie, sprawdzając, czy wszyscy pasażerowie są zapięci pasami oraz czy mają założone kamizelki ratunkowe. Pocieszała i instruowała wszystkich do ostatniej sekundy lotu, a później sprawnie przeprowadziła ewakuację. Nawet po wszystkim nie straciła hartu ducha i dwukrotnie odwiedziła poszkodowanych pasażerów w szpitalu. Za to całe poświęcenie wiele osób nazywało ją bohaterką, jednak ona skromnie odpowiadała, że nie jest nią i wykonywała jedynie swoją pracę. Oczywiście uznanie należy się także, a może przede wszystkim, pilotom, którzy w tak ekstremalnie trudnej sytuacji nie stracili zimnej krwi i sprowadzili samolot na ziemię. Ich profesjonalizm został wielokrotnie nagrodzony, między innymi nagrodą Superior Airmanship Award przyznaną przez Airline Pilots Association oraz nagrodą Dedalians Civilian Airmanship Award. Ponadto kapitan Schornsteimer otrzymał prestiżowe wyróżnienie Polaris Award, przyznawane przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Pilotów Linii Lotniczych za wyjątkowe umiejętności i profesjonalizm w ekstremalnych sytuacjach. Co ważne, traumatyczny lot 243 nie wpłynął negatywnie na dalszy rozwój ich lotniczej kariery. Robert Schornsteimer pracował dla Aloha Airlines do emerytury, na którą odszedł w 2005 roku, natomiast Mimi Tompkins latała do zakończenia działalności linii w 2008 roku, aby następnie przejść do Hawaiian Airlines.
Za swój heroizm w czasie feralnego lotu została awansowana na stopień kapitana. Techniczna bomba zegarowa. Do wyjaśnienia pozostaje najważniejsze pytanie, czyli co tak naprawdę doprowadziło do rozerwania kadłuba. Aby znaleźć odpowiedź, musimy zejść do poziomu milimetrów. Do miejsca, gdzie jedna warstwa aluminiowego poszycia kadłuba styka się z drugą. Kadłub Boeinga 737-297 nie jest jednolitą konstrukcją, lecz mozaiką płatów aluminium. Tam, gdzie się stykają, tworzą tak zwane łącza zakładkowe, a arkusz blachy nachodzi na kolejny i łączy się z nim nitami. Ponadto w wersji zastosowanej we wczesnych egzemplarzach 737, w tym w N737-11, arkusze dodatkowo były sklejane specjalnym klejem epoksydowym, technika łączenia na zimno, który miał wspierać konstrukcję, czyli uszczelniać połączenia, ograniczając wnikanie wilgoci i tym samym spowalniając rozwój korozji, oraz częściowo odciążać nity. I choć założenie samo w sobie było słuszne, to w praktyce zastosowanie tej technologii okazało się bardzo wymagające i podatne na błędy wykonawcze. To przede wszystkim utrudniało uzyskanie w pełni jednolitej i trwałej jakości połączeń. Klej epoksydowy w normalnych warunkach utwardzał się w temperaturze pokojowej, dlatego też przed użyciem musiał być przechowywany w bardzo niskiej temperaturze, przeważnie z użyciem suchego lodu, co miało zapobiegać jego przedwczesnemu utwardzeniu. Jednak nie zawsze się to udawało. Zdarzało się, że klej zaczynał utwardzać się za wcześnie, przez co nie wiązał równomiernie. Do tego dochodziły jeszcze inne drobne błędy, chociażby takie jak niedokładne przygotowanie powierzchni metalu, obecność wilgoci czy nieprawidłowe warunki montażu, które wzięte w całość znacząco wpływały na jakość połączenia. No i w efekcie powstawały połączenia o różnej jakości. Te bardzo trwałe i te od samego początku dużo słabsze. W trakcie eksploatacji samolotów słabe łączenia na zimno w połączeniu ze zbyt dużą ilością cykli ciśnieniowania prowadziły do stopniowej degradacji ich struktur. Kiedy doszło do rozklejenia połączenia zakładkowego, obciążenia wynikające z ciśnieniowania kadłuba, które miały być przenoszone przez wiązania klejowe, były zamiast tego przenoszone przez nity, a w konsekwencji pojawiały się mikropęknięcia, do których wnikała wilgoć. Szczególnie w hawajskim klimacie, gdzie wysoka wilgotność oraz słone morskie powietrze znacznie przyspieszały korozję metalu. Problem polegał na tym, że nie działo się to w jednym miejscu, lecz w wielu punktach jednocześnie. Mikropęknięcia pojawiały się przede wszystkim wokół otworów nitowych. Zjawisko to badacze nazwali wielomiejscowym uszkodzeniem zmęczeniowym. W prawidłowo działającej konstrukcji pojedyncze pęknięcie powinno zostać zatrzymane przez poprzeczne elementy wzmacniające kadłub, tear straps. To tak zwana zasada fail-safe. Jeśli jeden element zawiedzie, pozostałe przejmują obciążenie. Ale w samolocie Aloha Airlines wiele drobnych pęknięć rozwijało się równocześnie, a z czasem zaczęły łączyć się w coraz dłuższe rysy, niczym perforacja na kartce papieru. W pewnym momencie wystarczył jeden gwałtowny ruch, żeby wszystko się rozerwało. Oczywistym wydaje się pytanie, że skoro pęknięcia rozwijały się przez lata, to dlaczego nikt wcześniej ich nie zauważył? Teoretycznie samolot przechodził regularne badania techniczne. Aloha Airlines wykonywała przegląd D-check co około 15 000 godzin lotu, co było zgodne z zalecanym przez Boeinga interwałem 20 000 godzin. Tyle, że jak już wspominaliśmy wcześniej, problem polegał na tym, że ze względu na bardzo krótkie trasy, samoloty tej linii wykonywały wyjątkowo dużą liczbę cykli start-lądowanie, które mają kluczowe znaczenie dla zużycia struktury kadłuba. I jako że to właśnie cykle ciśnieniowania, a nie godziny lotu są kluczowe dla powstawania i rozwoju pęknięć zmęczeniowych, to teoretycznie oczywistym jest, że niektóre czynności konserwacyjne powinny być wykonywane częściej. Jednak fakt ten nie został uwzględniony ani przy tworzeniu programu obsługi Aloha Airlines, ani w jego zatwierdzaniu przez FAA, czyli Amerykański Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ponadto Aloha Airlines podeszła do koncepcji przeglądu D-check, oględnie mówiąc, dość niekonwencjonalnie.
W teorii przegląd D-check powinien oznaczać wyłączenie samolotu z eksploatacji na kilka tygodni i przeprowadzenie bardzo szczegółowej, kompleksowej inspekcji całej konstrukcji. W praktyce, ponieważ samoloty musiały każdego dnia wracać do użytkowania, Aloha Airlines rozbiła ten proces na wiele mniejszych części wykonywanych m.in. w trakcie nocnych przeglądów B-check. Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu NTSB uznała tę praktykę za niewłaściwą metodę oceny stanu technicznego samolotu, podkreślając, że wywołało to presję, że samolot musi być gotowy do lotu następnego dnia. Po katastrofie stwierdzono, że pęknięcia rozwijające się od otworów nitów mogłyby zostać wykryte podczas badań metodą prądów wirowych, które były wymagane przez dyrektywę serwisową AD 872108. Dokumentacja szkoleniowa Aloha Airlines wskazywała, że personel miał ograniczone przeszkolenie w zakresie nieniszczących metod badań NDT, NDI, jednak z powodu braku pełnej dokumentacji nie potwierdzono, czy inspekcje były wykonywane nieprawidłowo, czy w ogóle nie zostały przeprowadzone. W ramach działań po katastrofie przeprowadzono również inspekcje wizualne pozostałych samolotów Boeing 737 należących do Aloha Airlines. W wielu miejscach przy złączach zakładkowych stwierdzono wybrzuszenia poszycia, zapadnięte łby nitów, poluzowane lub usunięte nity oraz pęcherze, łuszczenie i odpryski farby. Według NTSB Aloha Airlines nie posiadała odpowiedniego programu wykrywania i kontroli korozji w trudnych warunkach eksploatacyjnych zgodnego z zaleceniami Boeinga. A komisja podkreślała również, że nawet kiedy personel zauważał korozję w złączach zakładkowych i elementach wzmacniających, to nie do końca rozumiał jej znaczenie dla integralności strukturalnej i zdatności samolotu do lotu. Zauważono także, że ogólny stan floty wskazywał na to, iż piloci i personel techniczny zaczęli traktować oznaki postępującej korozji jako normalny element eksploatacji. Po katastrofie dwa pozostałe samoloty Aloha Airlines N737-12 i N737-13 uznano za nieopłacalne w naprawie i sprzedano na części, natomiast samolot biorący udział w feralnym wypadku również został zezłomowany. Śledztwo po katastrofie. Po katastrofie rozpoczęło się szczegółowe śledztwo mające wyjaśnić przyczyny zdarzenia. Choć przypadki gwałtownej dekompresji były już wcześniej znane lotnictwu, skala zniszczeń w locie 243 należała do wyjątkowych. W większości podobnych incydentów uszkodzeniu ulegał znacznie mniejszy fragment poszycia. Analiza wraku wykazała, że początkowe pęknięcie prawdopodobnie było mniejsze niż otwór widoczny po katastrofie. Śledczy uznali, że znaczenie mogło mieć położenie stewardesy Clarabelle C.B. Lansing, która w chwili rozerwania kadłuba znajdowała się bezpośrednio pod uszkodzonym fragmentem poszycia. Według jednej z hipotez jej ciało mogło na krótko częściowo zasłonić powstały otwór, utrudniając szybkie wyrównanie ciśnienia. W rezultacie uszkodzenia mogły rozprzestrzenić się dalej, prowadząc do oderwania znacznie większego fragmentu górnej części kadłuba niż w normalnej sytuacji. Ostatecznie po wielu miesiącach analiz, badań wraku i przesłuchań świadków, śledczy doszli do wniosku, że katastrofa lotu 243 nie była skutkiem jednego błędu ani pojedynczej awarii, a efektem procesu, który trwał przez lata. NTSB ustaliła, że bezpośrednią przyczyną wypadku było niewykrycie rozległych uszkodzeń zmęczeniowych i odspojenia połączeń zakładkowych kadłuba, co z czasem doprowadziło do osłabienia konstrukcji w górnej części samolotu, a następnie do oderwania dużego fragmentu poszycia podczas lotu. Śledczy podkreślili jednak, że odpowiedzialność nie spoczywała wyłącznie na jednej stronie. Ich zdaniem zawiódł cały system bezpieczeństwa, który powinien był wykryć problem na długo przed katastrofą. W raporcie wskazano m.in. na wspomniany już niedostateczny nadzór kierownictwa Aloha Airlines nad programem obsługi technicznej oraz na niewystarczającą kontrolę jakości prowadzonych inspekcji. Innymi słowy, samolot był sprawdzany regularnie, ale sposób wykonywania tych kontroli nie pozwolił dostrzec zagrożenia rozwijającego się pod powierzchnią blach. Krytyczne uwagi skierowano również pod adresem Federalnej Administracji Lotnictwa, czyli FAA.
Kilka miesięcy przed katastrofą wydano dyrektywę nakazującą kontrolę części połączeń zakładkowych w Boeingach 737. Tyle, że obowiązkowe inspekcje objęły jedynie wybrany fragment kadłuba, podczas gdy producent samolotu sugerował sprawdzenie znacznie większego obszaru. Gdyby zalecenia Boeinga wdrożono w całości, istnieje duże prawdopodobieństwo, że uszkodzenia zostałyby wykryte wcześniej. Śledczy zwrócili także uwagę na decyzje podjęte jeszcze na etapie produkcji samolotu. Już wcześniej pojawiały się sygnały, że zastosowana technika klejenia połączeń zakładkowych może prowadzić do problemów z trwałością, korozją i pęknięciami zmęczeniowymi. Mimo to nie opracowano kompleksowego programu, który pozwoliłby wyeliminować te zagrożenia w starzejącej się flocie Boeingów 737. I w ten właśnie sposób wieloletnie i nakładające się na siebie zaniedbania na wielu frontach ostatecznie doprowadziły do spektakularnej awarii. Awarii, która tylko jakimś cudem nie spowodowała jeszcze większej tragedii, a której najzwyczajniej dosyć łatwo można było uniknąć. Następstwa i zmiany w branży. Wypadek lotu Aloha 243 nie skończył się na lądowaniu na Maui. Jego konsekwencje były trwałe, globalne i doprowadziły do poważnych zmian w podejściu do bezpieczeństwa lotniczego. Śledczy z Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu NTSB uznali, że problem nie dotyczył wyłącznie jednego samolotu czy jednej linii lotniczej oraz wskazali luki w systemie nadzoru, procedurach konserwacyjnych oraz szkoleniu personelu technicznego. W konsekwencji zalecono m.in. bardziej dokładną kontrolę programów obsługi technicznej stosowanych przez linie lotnicze, zwłaszcza w sytuacji, kiedy duże przeglądy są dzielone na wiele mniejszych etapów. Uznano, że mechanicy i inspektorzy powinni przechodzić bardziej zaawansowane szkolenia obejmujące nowoczesne metody wykrywania pęknięć, korozji i innych uszkodzeń konstrukcyjnych. NTSB zwróciło także uwagę, iż inspektorzy nie mogą ograniczać się wyłącznie do sprawdzania dokumentacji. Równie ważna jest ocena rzeczywistego stanu samolotów znajdujących się w eksploatacji. Jednak jednym z najważniejszych wniosków było uznanie zagrożenia związanego z tzw. wielomiejscowymi uszkodzeniami zmęczeniowymi. W rezultacie zalecono przeprowadzanie znacznie bardziej rygorystycznych testów wytrzymałościowych konstrukcji samolotów, a nowe samoloty pasażerskie przechodziły pełnoskalowe badania zmęczeniowe, obejmujące co najmniej dwukrotność przewidywanego okresu eksploatacji. Ponadto opracowano nowe programy inspekcji, pozwalające wykrywać tego typu uszkodzenia, zanim doprowadzą do katastrofy. Podsumowując, katastrofa lotu 243 po raz kolejny pokazuje, że to ludzkie błędy, rutyna, a często zwykłe niedbalstwo albo nieostrożność są największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa podróży, ale nie tylko. Sytuacje takie jak opisywana w dzisiejszym filmie nie są wynikiem nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, ale rodzą się latami, głęboko ukryte w konstrukcji i procedurach, pozostając niewidoczne aż do chwili, kiedy jest już za późno. Historia ta pokazuje także, że bezpieczeństwo, w tym przypadku w lotnictwie, nie jest stanem osiągniętym raz i na zawsze, lecz efektem nieustannej pracy, kontroli i przede wszystkim wyciągania wniosków z wcześniejszych błędów i wypadków. Na koniec jeszcze raz wypada podkreślić niezwykłą odwagę i profesjonalizm załogi, która w sytuacji dla większości zapewne oznaczającej całkowity chaos i niemoc działania, zachowała zimną krew i doprowadziła ciężko uszkodzony samolot do bezpiecznego lądowania, próbując także zadbać o przerażonych pasażerów. Dzięki umiejętnościom i opanowaniu pilotów i obsługi pokładowej udało się ocalić życie 94 osób znajdujących się na pokładzie w tej przerażającej sytuacji. A sam lot 243 do dziś pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych przykładów tego, jak cienka granica potrafi dzielić katastrofę od cudu przetrwania.